Witamy wszystkich w drugim odcinku naszego kanału Two Dog to Talk. Za nami pierwsze koty za płoty. Porozmawialiśmy ostatnio troszeczkę o nas i teraz chcielibyśmy przybliżyć trochę naszą filozofię pacjenta. Co to dla nas jest opieka nad pacjentem, kto to dla nas jest pacjent i jak my idealnie chcielibyśmy zbudować tą naszą relację z naszymi podopiecznymi dziećmi, ale też i dorosłymi. Jak w ogóle powinien wyglądać świat utopijny, chociaż on jest niemożliwy. Ale trochę idealistycznie może będzie, ale... Będzie idealistycznie, ale przynajmniej żeby spadać z wysokiego C. Trzeba mierzyć wysoko, bo przynajmniej jak wylądujesz, jak spadniesz, to też wysoko. Ale będzie bolało. Zawsze boli, my o tym dobrze wiemy. Rzeczywiście tak, dzisiaj byśmy chcieli porozmawiać o takiej rzeczy, którą też jakby nazwaliśmy to nowy termin. Nowy termin powinien być w Wikipedii. Trzeba wpisać to w Wikipedii, dać nowy pacjentocentryzm. Ciekawe, czy jest taki wpis. Pacjentocentryzm. I to rzeczywiście u nas wyszło bardzo organicznie. Tak? Że po prostu okazało się, że wychodzimy zawsze od pacjenta i wszystko dookoła budujemy. Tak, wokół tej osoby, która do nas przychodzi. Tak, no, nie mamy na przykład też jakichś implantów, ortez, tak, czy no to wszystko musimy znowu... Tak, bo odkąd się zaczęło, tak? Tak. Wszędzie, gdzie pracowaliśmy, panie doktorze, co panu potrzeba, tak? Tak, dokładnie. Potrzeba panu gabinet, potrzeba panu stolik, krzesło, komputer, oczywiście do dokumentacji, tak. Potrzeba panu tam USG, stetoskop, i tak dalej, tak? Co panu potrzeba? Co lekarzowi potrzeba, bo on jest na piedestale, on ma spotlight, tak jak ja tu mam, ty masz spotlight. Tak. Ja się źle czuję z takim spotlightem właśnie. Ja jak serial lubię być poza spotlightem. Tak. Zejść z piedestału, tak? I właśnie co potrzebuje pacjent, co potrzebuje osoba, która do nas przychodzi. My jesteśmy tylko jakby technician, tak? Skończyliśmy studia medyczne, jesteśmy lekarzami, oczywiście, wykształciliśmy się w tym kierunku. Mogłem wybrać każdy inny kierunek, ale ja jestem tutaj dla kogoś, tak? Po prostu. On nie przychodzi do mnie po prostu, bo jest ciekawy mnie, tylko przychodzi po pomoc, tak? Ja mam mu to wszystko zorganizować. I to jest też coś, czego nam jakby na kierunku tak to się wynosi z domu chyba też trochę, tak? To się wynosi też z społeczności, w której żyjesz, tak? Mieliśmy trochę szczęście, że jakieś te wzorce po drodze spotkaliśmy. No, ciekawe, że teraz się zgodzimy z wzorcami, bo pewnie myślimy o tej samej osobie. Ponieważ... W wielu ludziach. Może nie chcę tutaj, ale może porozmawiamy o tym, ale gdzieś te wzory muszą być, tak? Coś nam nie pasowało albo coś chcieliśmy zmienić i wprowadzić. Ale to już nawet o tym mówiliśmy, ale tak. Zacząłem od tego, że co panie doktorze panu potrzeba, ale nikt nie zadał pytania, co potrzeba naszym pacjentom po kolei. Tak. To nie jest tak, że mieliśmy gotową receptę na pacjentocentryzm i go stworzyliśmy On się zrodził z naszych emocji i przemyśleń praktycznych, tak mi się błędów. wydaje. I błędów, właśnie, bo właśnie tego też zabrakło może w ostatnim odcinku, ale teraz świetnie, że to poruszyłeś, że nie boimy się błędów, tak, że jak coś nie idzie, jakby całe życie uczymy się na błędach, tak, i to jest też właśnie bardzo potrzebne w toku takiego, jakiś już... Pamiętasz, co powiedział jeden z naszych mentorów? Czemu jest dobrym lekarzem? Bo przerobił wszystkie błędy, powikłania, wszystkie błędy, tak, to jest prawda. I na przykład, panie doktorze, a czemu pan już nie robi tego tak? No bo już to robiłem, tak, i wiem, że to nie działa. Więc dobrze jest uczyć się na błędach, cudzych błędach. Ale cudzych tak błędach, jest, tak, dokładnie. A propos błędów, słuchajcie. To też może dlatego chcemy przybliżyć wam to, bo myśmy już trochę błędów zrobili. Tak. I żeby to żeby ktoś się na tych naszych błędach może uczył. I jedno, co nas bardzo mnie cieszy w naszej pracy, że otoczeni jesteśmy młodymi ludźmi, jakby studentami, tak, którzy ja im dawałem parę miesięcy, że wytrzymają z nami. Przeżycia z nami. Tak, że te tempo, ten stres i te emocje. A zobacz, tak jakoś z nami dzisiaj trzymają się. Pozdrawiamy Michalinę, Tomka, Bartka, przepraszam, i Martę. Dziękujemy wam bardzo, że nas wspieracie na back office. To jest bardzo ważne.
ale też czasami na front office i życzymy wam bardzo dobrze i trzymamy dla was kciuki, ponieważ jesteś tak dobry jak twoje najsłabsze ogniwo, tak? Po prostu i to jest bardzo ważne i znowu ten pacjentocentryzm, o tym będziemy mówić, ale to też jak pracujesz w zespole, to znowu ważne jest to, właśnie to mnie zawsze interesowało w Mayo Clinic, tak? Że we are the team i oni jak w Mayo Clinic tam dzisiaj, tak jak jest u nas, tak? Niektórzy pacjenci, widzę ich ja, widzisz ich ty, widzi ich Karolina, tak, nasz nowa lekarka, która... Trzeci lekarz, tak? Trzeci lekarz, który jest, od niedawna z nami pracuje, ale jesteśmy zespołem i tak naprawdę jesteśmy jednym organizmem. Tak? No podkreślasz to cały czas. Tak. Ogniwo, zespół i tak dalej. Tak. Bo to też jest filar pacjentocentryzmu, tak? Tak. Zespół, tak? Więc może porozmawiajmy o tym, co się kryje za tą nazwą pacjentocentryzm i co potrzeba, żeby zbudować taki pacjentocentryzm. Myśmy zbudowali w ortopedii, ale myślę, że to można przenieść na wiele innych specjalności i to jest troszkę takie uniwersalne. No, na tej prezentacji, którą mamy, gdzie pokazujemy, to jest taki piękny slajd, że no, pacjent jest słońcem, jest po prostu ciałem niebieskim w środku galaktyki, tak, gdzie znaczy nie galaktyki, no, w środku układu planetarnego i jest w miejscu, a wszyscy te ciała niebieskie planety, czyli to są lekarze, opiekunowie pacjenta, technicy, może weźmy sobie modelowego pacjenta, tak? Weźmy sobie pacjenta z jednej z dolegliwości, którą leczymy, tak? Myślę, że neurologia dziecięca jest świetnym tego przykładem, tak? Której brakuje cały czas jakby. I raczej to właśnie było tak, że my stworzyliśmy ośrodek, wróciliśmy do kraju i chcieliśmy wykorzystać naszą wiedzę na gruncie tutaj lokalnym w ortopedii dziecięcej i w deformacjach narządu ruchu i w sytuacjach, kiedy potrzebna jest osteogeneza dystrakcyjna, czyli wydłużanie kończyn, rekonstrukcja stawów, przygotowanie ich do wydłużania. Głównie to były skrócenia kończyn, deformacje. Tak, czyli jakby niedorozwój kości udowej, hemimelia piszczelowa, hemimelia strzałkowa, brak kości promieniowej, dysplazja stawu biodrowego, stopa końsko-szpotawa, czyli takie typowe, charakterystyczne jednostki ortopedyczne. Tak? Po to się tak naprawdę szkoliliśmy, dokładnie. Po to tam pojechaliśmy, po to zawalczyliśmy o tą wiedzę. Ale się okazało, że jak tutaj wróciliśmy i otworzyliśmy już tę naszą praktykę, zaczęło się bardzo dużo pojawiać pacjentów, też z problemem ortopedycznym, ale na tle neurologii. Tak? Gdzie na początku to było 10% naszych pacjentów. Tak jest. Na dzień dzisiejszy to jest 60%, tak, 70% naszych pacjentów. I właśnie świetnie jakbyśmy prześledzili tą jakby genezę powstania naszego neurocenter i opieki, jak ja to staramy się mówić, skoordynowanej opieki neuroortopedycznej, ponieważ lekarz w tym całym procesie jest bardzo ważny. Jest jedna z planet. Ale jest jedna z planet, co by nie powiedzieć, tak? I tak jak jeszcze w ortopedii, takiej czystej ortopedii, można gdzieś tam jakby przymrużyć oko i powiedzieć, że jest one to one. Ale znowu, ja wrócę do tego. Tak. Masz albo wymówki jakieś, albo będzie ten wynik. Tak. Bo możesz przymrużyć oko, ale nawet jeżeli weźmiesz ortopedię, nie dołączysz do tego fizjoterapii, nie dołączysz do tego odpowiedniego zaopatrzenia ortotycznego, a mimo to jeszcze psychologicznego, bo ten pacjent po urazie często, takim zwykłym ortopedycznym urazie, no to on musi zrezygnować z pracy, zrezygnować z aktywności i staje się chorym. Okay? A nam o to chodzi, żeby nie stać się chorym dla społeczeństwa i dla siebie, tak? Jest, żeby dalej kontynuować to swoje życie. Rolę zawodową, społeczną, rodzinną, tak? Żeby nie wychodzić z tej roli, tak? Żeby po prostu nie czuć się wyłączony. Tak, żeby to... Zobacz, kiedyś ktoś miał złamanie kości udowej, było leczenie czynnościowe na oddziale, prawda? Wyciąg za kość udową i przez tam prawie miesiąc po prostu był wyłączony ze wszystkiego. Dzisiaj... Tak, powikłania stwarzały więcej problemów niż samo złamanie w sobie. Tak, chociaż sama idea była dobra, tak, przede wszystkim w złamaniach przedstawowych, no ale to z kolei dzisiaj to jest w ogóle niedopuszczalne, żeby ktoś przez miesiąc był w szpitalu. Jakie to są koszty, jakie to są ograniczenia właśnie zawodowe, rodzinne, tak? Jak to urazowo wkładasz gwóźdź,
Na drugi dzień pacjent powinien być do domu i gdzieś tam okres rekonwalescencji i powrót do jakiejś tam sprawności, do tych ról, o których mówimy. Ale tak, jak najbardziej właśnie i ta neuroortopedia trochę nam pokazała, że okej, no dobrze, my zrobimy operację. Zrobimy ją No i super. tak było na początku. Byliśmy sami, Tak. nie mieliśmy zaplecza fizjoterapeutycznego i zrobiliśmy operację. I mamy tak? skilla, nastawimy biodro, zabezpieczymy je, zrobimy to tak jak się należy, według naszych najlepszych możliwości, umiejętności, jakie mamy. No ale co z tego, tak? Co dalej, tak? No okej, ja przecież nie powieszę swojego rentgena, nie wiem, w mojej galerii, pięknych operacji. Przecież to nie o to chodzi. Więc to też jakby szczególnie, że my nigdy, to czasami jest nam zarzucane, że my się nigdy nie opiekowaliśmy dziećmi, co uważam, że to jest naszą zaletą, że nigdy nie mieliśmy styczności z taką prawdziwą ortopedią dziecięcą przed naszą edukacją, że te fundamenty, które sobie wybudowaliśmy, były bardzo szerokie i już po prostu takie international, tak? Więc, a też po drugie mogliśmy podpatrzeć trochę od tego, trochę od tego, trochę od tego, zawsze I coś tam cytując wziąć. klasyka, który mi powiedział, wyjeżdżając Do Stanów. do Stanów, że panie doktorze, nawet w najgorszym miejscu czegoś pan się nauczy. I to jest jak najbardziej prawda. Nawet zawsze trzeba coś tam dla siebie brać. przesiać. I ta neuroortopedia właśnie jest taką dziedziną, gdzie potrzebne jest, gdzie ważne jest to, co się dzieje przed zabiegiem i po zabiegu. Sam zabieg oczywiście musi być wykonany, zaplanowany. No tak, one często Dobre są wskazanie, trudne, tak, wymagające, ale staramy się je wykonać jednoczasowo, żeby jak najmniej tych zdarzeń operacyjnych było. Musi być tak, żeby nie było syndromu urodzin, że każde urodziny spędzamy w szpitalu, tak, i z pozycji powiedzmy gdzieś tam stojącej, chodzącej schodzimy coraz bardziej w dół i już Ale po prostu... znowu, jeżeli nie mielibyśmy tego zespołu, to nie moglibyśmy zrobić tak rozległych operacji, absolutnie. dużo kroków w jednej, tak? No bo tutaj powiedziałeś przed przygotowanie pacjenta, po, w trakcie operacji, tak? Zabezpieczenie i po. Tak? Tak. Ale odchodzimy właśnie od tematu, tak? Pacjent, bo to zaraz będziemy mówić, właśnie to też jest ciekawe, że przez to, że mamy zespół fizjo, te nasze operacje są mniej takie troszeczkę bardziej zachowawcze. Bo wiesz, że później w ich rękach oni to jeszcze doprostują tą kolano, tą stopę, skorygują, a ty nie musisz być tak agresywny No bo znasz operacyjnie. ich. Wiedzą, co możesz zrobić. Wiesz, na czym możesz Z drugiej polegać. strony, jak oni mają pacjenta, to wiedzą, kiedy jest ich ściana. Tak. Kiedy potrzebują pomocy To twojej. są dwa światy, które są równoległe i ja po prostu sobie dzisiaj absolutnie nie wyobrażam pracy przez ścianę i po prostu z terapeutą, z terapeutą zajęciowym, z neuroterapeutą, z kolegami, którzy po prostu z opiekunem pacjenta, z asystentem chirurga, tak, z panią w recepcji, naszą koleżanką, tak, no wszyscy są w tym i to co, tak jak to było w Stanach, zauważ, że jak były te konferencje piątkowe, to i jak uważam, że odprawy lekarskie. My się zawsze spotykaliśmy na odprawach lekarskich i omawialiśmy Przebyte operacje. przebyte operacje ale tak naprawdę to do końca podziwialiśmy rentgeny, tak. Okej, ale to nie miało nic, żadnego wpływu. Ale to też zauważ, co wprowadziliśmy na naszych odprawach, tak, piątkowych. Ale to już znowu odchodzimy, tak, ale zobacz, i właśnie przecież lekarze wiedzą ale brakowało na tych odprawach osób, które są w ogóle jakby są w tym całym procesie, tak, i to znowu odprawy muszą być robione bardzo szeroko. Te konferencje takie właśnie tygodniowe, gdzie to osoby, które są pośrednio w tym procesie, to one nie mogą gdzieś zawieść też, tak, bo chodzi o termin ortezy, termin turnusu, rehabilitacji, znieczulenia, termin konsultacji, tak? Tak, potem i cały kontrolnych jest wizyt i tak dalej. To jest jakby, tych procesów jest mnóstwo. Dokładnie. To może prześledźmy, jak od wejścia pacjenta to wygląda. Wiem, że już są instytucje, kliniki, które również mają wprowadzony podobny model i nawet goście będą u nas, którzy tam pracują. Tak. Mają podobny model, ale może prześledźmy, jak ten model nasz idealistyczny wygląda. Czyli pierwsza zmiana, o której ja mógłbym powiedzieć, to, że przyjmujemy my, lekarze, przyjmujemy
w kilku gabinetach. Ja nie siedzę w gabinecie, Tak. tylko pacjent na mnie czeka. To jest pacjenta gabinet, nie mój Tak, gabinet. tak. To jest gabinet pacjenta, to jest jego strefa, tak? Ja przychodzę Nie do ma- pacjenta, a nie on do mnie. Dokładnie. Tak. I nie ma tej bariery pomiędzy mną a pacjentem, jakim stworzy stolik i I on nie widzi tyle. ciebie pierwszego, to widzi asystenta. Widzi asystenta lub czy fizjoterapeutę, który zbada. Który zbada, zrobi pewne tak. badanie przedmiotowe, badanie takie właśnie wywiad, zbierze i dopiero jak on to wszystko zbierze, to trwa czasami nawet i godzinę może potrwać. W neuroortopedii może trwać godzinę. Dokładnie. No. Dopiero spotykamy się później w gabinecie konsultacji, takim naszym exam roomie, gdzie omawiamy to, jakie są jakby właśnie oczekiwania, na czym się musimy pochylić, czy wymaga jakiejś dodatkowej diagnostyki. I praktycznie każdy pacjent u nas to jest konsylium. Tak, to każdy jest Bo dyskutujemy o tym pacjencie razem z zespołem fizjoterapeutów, my lekarskim, plus ludzie, którzy są zaangażowani w danym momencie w tę konsultację, jaki plan dalej dla tego pacjenta, tak? I to jest cały czas zespołowe podejście, tak? On się dzieje w tle, tego nie widać. Tak, pacjent. Ale to jest cały czas się dzieje, tak? Jakby. Pacjent może sobie potem oglądać YouTube albo. Tak, dokładnie. Na- Ale jakby na- wszyscy w tym są, czasie, jest tak. mnóstwo osób zaangażowanych w ten proces, tak? I jak zbierzemy te wszystkie dane, no to gdzieś mamy już jakiś pomysł, tak? Później idziemy już, dopiero pierwszy raz się widzimy z pacjentem w gabinecie, gdzie zaczynamy jakby ten czas z nami, tak? I po pierwsze nie tracimy czasu na to, żeby na nowo zebrać wywiad, badanie przedmiotowe. Chyba, Badanie że przedmiotowe- coś chcemy dobadać, tak? Badanie przedmiotowe to dobadamy zawsze, no bo Tak. wiesz, to fizjo bada zespół. My Są również historie badamy. standaryzowane. Tak, więc trzeba dotknąć tego pacjenta. No ale to przyspiesza nasz czas, tak? My jesteśmy tylko dla pacjenta w tym momencie. Tak. I co jest ważne, to nasi asystenci. Oni tworzą dokumentację. Oni zajmują się zorganizowaniem skierowań na rentgeny, na wszystkie badania, stworzeniem raportu, takiego planu na dalsze postępowanie tego pacjenta. My jesteśmy dla pacjenta, tak? Możemy No i w 100% poświęcić tak. swoją uwagę Jakby jemu. cały czas ta uwaga nie jest zaburzona, tak? Cały czas myślisz, te uczenie maszynowe, ten twój AI, jakby jak jest po prostu, opracowywuje temat, po prostu. Człowiek pacjenta, rodzinę, ich I potrzeby. to wszystko. I po prostu jakby nie rozprasza cię to. To jest bardzo ważne, tak? Że po prostu masz mega skupienie, wchodzisz w te fale alfa, jak to się mówi, tak jak tu najlepsi sportowcy, jak właśnie to i w ogóle jakby wychodzisz z tego całego procesu, możesz z zewnątrz na to wszystko spojrzeć obiektywnie. To jest też bardzo ważne. Ja dobrze pamiętam, że obiektywnie. jakby pracując w innym trybie, no bardzo skupiałem się na tym, żeby dokończyć tę dokumentację, Tak. wypisać receptę, wypisać skierowanie i to jest właśnie ten moment, że mówisz, że tutaj potrzebni są asystenci dla lekarza i lekarz może więcej wtedy i lepiej temu pacjentowi służyć, tak? Już się nawet pojawiają aplikacje, gdzie po prostu rozmowa jest nagrywana, tak? I jakby rzeczywiście ten AI wyłapuje to wszystko. Ale myślę, że ten czynnik ludzki cały czas jest gdzieś tam ważny i potrzebny, więc to jest na pewno tą drogę warto rozwijać, więc to, że jakby wszystko jest skupione, czasami jakby mamy pewne opóźnienia. Nie rzadko. Ludzie jak już zaczną z nami rozmawiać, to troszkę trudno. Ale każdemu ich poświęcimy tyle samo czasu, ile potrzeba. Nie pracujemy z zegarkiem w ręku, tak? Konsultacje. Dobrze, że pracujemy razem. Bo jak ja mam opóźnienia, to weźmiesz pacjenta. Tak, dokładnie, dokładnie. To można się jakoś tam jeszcze uzupełnić. Znowu podejście do tej pracy zespołowej, tak? Jakby to jest ważne. To tyle jest fajne, że jakbyś kogokolwiek zapytał z naszych pracowników, czy to terapeutów, czy opiekunów, to oni wiedzą prawie to samo, co my o tym pacjencie, tak? Że każdy wie. Wyrywkowo. Tak, wyrywkowo. Trochę to jest trudne dla ludzi, którzy przychodzą na początku. Z niemedycznego świata, tak? Potrafimy zapytać kogokolwiek na Tak. korytarzu, na przykład co się dzieje w tym danym momencie w klinice, gdzie jest który pacjent, albo z czym ten pacjent przyszedł i z randomową osobę. Tak. Tak? To jest ta informacja i działanie zespołowe. Tak? Potem ludzie to już wchodzą w ten tryb, no ale to też ułatwia i rodzicom, bo jak zna każdy tego pacjenta i nam pracę. Tak? No tak. To jest jak najbardziej potrzebne i ułatwia wszystkim chyba funkcjonowanie, odnalezienie się w tej trudnej sytuacji. No bo jednak jest to pewien rodzaj
dyskomfortu dla wszystkich. Tak? Wizyta u I trzeba- lekarza, tak. To jest biały fartuch. Dokładnie. U nas nie ma białych fartuchów, to jest bardzo ważne. I w ogóle w dziecięcej medycynie gdzieś powinniśmy Tak. unikać białych fartuchów. Na to wskazuje wiele prac i też gdzieś starać się, żeby dziecko jakby nie czuło się, czy to jest w szpitalu, czy w klinice, ale gdzieś w takim po prostu miejscu, gdzie no, też nie można jakoś tam robić z tego jakiegoś tam przedszkola, tak? Ale tak, żeby czuło się komfortowo, bezpiecznie przede wszystkim. Trzeba zbudować odpowiednie relacje i to jest Myślę, że bardzo ten ważne. jeden gabinet, jeden pacjent pomaga, tak? Że Tak, po bardzo, prostu bardzo, bo to od razu się ocieplasz z Tak, tym wizerunkiem, z tym pokojem, to tak? dziecko takie też spędzi, że zanim ono się uspokoi w tym No nam gabinecie. jakieś bajki lecą i jakieś Tak, inne rzeczy, no ale to, też jest spoko, wiesz, tak? to, jest, Tak. to trwa, zanim ono się uspokoi. Nawet nie wybadasz takiego, Tak. czy spastyczności u takiego dziecka, czy różnych zaburzeń, jak ono jest zdenerwowane na początku. Ale ja się też z tym spotkałem, pierwszy raz się spotkaliśmy w Stanach, jak nasze dzieci miały problemy, tam jakieś kwestie, no to poszliśmy z nimi do lekarza, no i tak samo jakby u pediatry byliśmy, no to pediatra, no czekaliśmy my na pediatra, aż przyjdzie do nas do I to już jest gabinetu, popularne bardzo. Tak. I też w Polsce się to pojawia, tak? Pojawia Już się, nie ma tych krzesełek na korytarzu. Mnie to strasznie irytowało. I to, czy to były placówki nawet takie nowe, prywatne, czy państwowe, tak? Te krzesełka. Muszę tu wspomnieć o krzesełkach zwróconych pacjentów dwóch plecami do siebie. Tak, to możesz o tym powiedzieć. To W nasza... miejscu jednym, w którym pracowaliśmy, to jako młodzi adepci. tak, było tak, że siedzieliśmy dwóch lekarzy naprzeciwko, Tak jak teraz. tak jak teraz, a pacjent siedział tutaj, Tak. jeden u Michała, drugi u mnie, plecami do siebie. Tak. To było przed RODO przede wszystkim. Tak. Potem to, To ale jest- no... Ale To, tak to, kiedyś wyglądała medycyna w Polsce, no tak, Tak. to wszystko, wiesz, no i gdzieś tam, no, dobrze to się zmienia, ale też, no, nie możemy też, nie możemy iść w skrajności, ja tak Tak. uważam. Jakby to dzisiaj dużo rzeczy radykalizujemy. Albo masz iść mega na prawo, albo na lewo, tak, a jednak trzeba iść trochę gdzieś tam, możemy środkiem i szukać takiej ale po takim prostu... wyznacznikiem jest ten twój pacjent, tak? Tak, Czyli po dokładnie. prostu co dla niego będzie dobre. Dzisiaj to RODO też I nie jest tyle, takie, no. po prostu wszystko jest zaszyfrowane, Nie, to- w ogóle musisz po dacie urodzenia. Bardzo dużo Tak, to przysporzyło nam pracy Tak. i naszemu personelowi. tak. To trwa nawet dzisiaj. Czy można szybciej wskanować te dokumenty? Bo pacjent już tam się gdzieś spieszył. Tak? Tak. No nie, ale musimy wszystkie dopełnić. Więc całą tą dokumentację trzeba wskanować do systemu i trochę to przysparza pracy nam i Tak, naszemu a personelowi. wszystkie zdjęcia od razu też wgrywamy. Tak. Jakby też Rentgenowskie i rezonanse i tomografię, tak? Chociaż idziemy w tą stronę, żeby pacjent nam wcześniej przesyłał. Wcześniej, Tak? tak. To Myślę, że to jest przyspiesza. kolejny krok, to też, żeby tylko, no to jakby znowu jest kwestia RODO i tego wszystkiego, żeby to jeszcze tak spersonalizować. No ale to też taki dobry pomysł, co możemy zrobić, tak? Więc jakby ułatwiamy to, żeby no, żeby ta wizyta była jak najmniej stresująca, jak najmniej dyskomfortu w tym wszystkim. Szczególnie skoncentrowana na małym pacjencie i na jego potrzebach. Czyli mamy tak, gabinet dla pacjenta, Tak. wchodzi nasz asystent lub fizjoterapeuta, zbiera wywiad, my wchodzimy z gotowym planem do pacjenta. Ale my nie jesteśmy ostatnią planetą w Układzie Tak jest, Słonecznym, tak? Mhm. Jesteśmy gdzieś dopiero na etapie Marsa. Tak, no, Co dalej? Dokładnie. Jeszcze mamy kilka. No, na przykład mamy wizyty skoordynowane, tak? Kiedy mamy ze sobą mamy neurochirurga, tak? Tak. Doktor Marek jest z nami Tak. w piątki, tak? I kiedy jest też terapeuta. Neurolog. Jest neurolog, jest ortotyk. Tak? Czyli my wszyscy jesteśmy tutaj dla ciebie w tym miejscu o tej porze. I Nie zawsze pacjent musi skorzystać z tego, Tak. tak? Ale jeżeli już mamy pacjenta, przyjechał z Rzeszowa, czy przyjechał z Nigerii, czy przyjechał z RPA, bo to jest mieszanka. tak, Taki dokładnie. dzień to No, jest jak, zawsze jest, jak dużo pudełko jest. czekoladek, tak? no, mamy dużo zagranicznych. Tak? I wtedy, jeżeli potrzeba takiemu pacjentowi, on nie wiedział, co zrobić, to my jesteśmy jego przewodnikami, tak? Tak. To jest dlatego ta opieka jest skoordynowana u nas i czasami już mając na pokładzie neurochirurga czy neurologa, no to od razu widzi ten lekarz, tak? Tylko tutaj to jest bardziej od kwestii metodologicznej, ale właśnie dalej patrzymy, no to potrzebne jest rozszerzenie jakby panelu genetycznego, metabolicznego, tak? Jakby kolejnych specjalistów, którzy jakby też no, jakby na innych obszarach też zaopiekują się w pewnych kwestiach, ponieważ no, kwestia padaczki, kwestia metaboliki, diety, genetyki, tak?
I to jest wszystko bardzo ważne, żeby to było wszystko w tym jednym miejscu. Nie da się nieraz zrobić tego jednego dnia, Tak. ale Ale wiemy, gdzie pokierować i gdzie do kogo wysłać. Jakby tutaj współpracujemy z osobami, które są w swoich dziedzinach tak skupieni na tym, mam nadzieję, Tak. jak my w naszej dziedzinie. do tego mamy na pokładzie ortotyków, Tak. mamy na pokładzie psychologa. No, szczególnie ten proces operacyjny jest dość stresujący dla pacjenta, pobyt w oddziale. I tu znowu, to jest trochę inny typ pacjentocentryzmu. Tak? Mamy pacjentocentryzm w klinice, mamy pacjentocentryzm w szpitalu. Trochę inaczej te dwie rzeczy są. Dalej pacjent jest w centrum, tak? No tak, to, że są takie, my już, dla nas to jest taka codzienność, ale z moich rozmów nawet teraz, to, że rodzic może wejść z dzieckiem na salę operacyjną i być przy sedacji, tak, wstępnej, to, że jest z dzieckiem przy wybudzeniu na sali pooperacyjnej, to, że dostaje cały czas informacje z bloku operacyjnego o przebiegu, tak, zabiegu. To zmienia w ogóle. Tak, i to jest po prostu, gdzie nasz technik radiologii, tak, po prostu informuje opiekuna, tak, który dalej się kontaktuje z rodzicem, na jakim etapie jesteśmy operacji. A czasami jaki jest wystarczy, przebieg. czy jest 1/3 połowa, Tak, jesteśmy dokładnie, przy końcu. tak, To już dużo nie jesteśmy- potrzeba, dokładnie. czy jaki krok wykonujemy. Tak. Tylko czy jest już, czy wszystko dobrze idzie i czy jesteśmy w połowie. Najczęściej pytanie, czy już są w połowie. Tak, Tak? tak, To ja tak, pamiętam, co dokładnie. zawsze pyta się nas Ola. Czy już jesteście w połowie? Tak, Tak? dokładnie. I jak najbardziej to, że później jest na tym oddział, to też jest jakby no zupełnie inna sfera i przestrzeń, ale że na drugi dzień przychodzi, jest obchód, jest terapeuta, jakby od razu zaczynamy ćwiczenia, zaczynamy opiekę, taką rekonwalescencję. Rzadko, bo rzadko staramy się używać gipsów, tylko jeżeli chodzi o ustawienie tam stopy czasami, ale nasze operacje biodrowe absolutnie nigdy nie stosujemy opatrunków gipsowych. No i też można to powiedzieć, że z tym toczeniem krwi jest tyle mitów. I może to też trzeba, że z tym toczeniem absolutnie jest tak, że jest to minimalny odsetek pacjentów. My staramy się do operacji elektywnych, czyli planowych, tak przygotować pacjenta, żeby nie wymagał toczenia. Zabiegi, które wykonujemy, są naprawdę robione z dużym szacunkiem, tak? Tkanek miękkich. Robimy to wszystko w przestrzeniach międzymięśniowych. Czego się głównie nauczyłeś w Stanach? To możesz o tym powiedzieć właśnie, bo wiem, co powiesz, ale, Tak, ale to co zmieniło zupełnie twój warsztat pracy jako chirurga? tak, totalnie. Że ortopeda to tak naprawdę obcuje głównie z tkankami miękkimi, naczyniami, nerwami i to, co mówił nasz mentor ze Stanów, to jest to, że oni są naszymi przyjaciółmi, ale takimi dalszymi, że ich wizytujemy, mówimy im cześć i idziemy dalej. Tak? jest. Czyli musimy je zobaczyć, tak? Musimy zobaczyć ten nerw, bo najgorszym tutaj postępowaniem to jest to, żeby na ślepo próbować do tej kości dotrzeć. Tak? I ta kość Wtedy jest robimy najmniej bardzo ważna w dużo. tym wszystkim. Kość to jest A stolarka. za tak? naszej jakby czasów edukacji to była ta najważniejsza rzecz. Jak dojść do tej kości. Jak mamy nieważne, ortopeda tak, zawsze. Tak. Po prostu już mam kość, już jestem done. Urasta ta operacja do rangi tej osteotomii, żeby tą kość przeciąć. A co zrobisz po drodze? Ile tam masz mięśni, powięzi, naczyń, ścięgien? To nie, bo ty musisz, tu masz kości, ty jesteś ortopedą, jesteś od kości. Nie, ortopedia, i to powtórzę, to jest pewien rodzaj chirurgii plastycznej. Obcujesz z tkankami miękkimi. Robisz to w interwałach międzymięśniowych. Robisz to z szacunkiem do struktur szlachetnych, do mięśni przede wszystkim, co jest bardzo ważne w neurologii dziecięcej. Te dojście do biodra, to, że nie uszkodzisz, że jesteś sterylny nie tyle co bakteriologicznie, ale sterylny mięśniowo, że nie naruszysz żadnego włókna mięśniowego i ładnie w tej przestrzeni dojdziesz do tej kości, tak? Zrobisz tą osteotomię, ale to nie wychodzi na plan pierwszy. Najważniejsze jest to dojście operacyjne. No I to było moje zderzenie, tak? Gdzie po prostu ja widziałem tam Orthopedic Approaches, tak? Są te książki, tak? Ale nikt nam tego nie pokazywał, nikt nam tego nie mówił. To po prostu Jak robimy godzinną operację, to sama osteotomia z zespoleniem to jest 5 minut ostatnio. tak jest. Tak. To A dojście całe to jest 90% tak naprawdę czasu operacyjnego. I zamknięcie powłok. Zamknięcie powłok to jest bardzo ważne. Tak? I to jest, mam nadzieję, że młodzi koledzy, czy jakby nasza sala operacyjna są dostępne dla każdego. I to powtarzamy
bardzo często tylko, że jakoś są osoby, które przyjeżdżają do nas na kursy, szkolą się z nami. No i właśnie to jakby też pada bardzo często, że jakby oni są... Czekają na to, co się zdarzy. Tak. Kiedy będzie osteotomia? No, Tak. będzie. A jakby Trwało na chwilę, ale cała kwestia to jest, żeby dojść do tej, żeby zrobić dobre dojście operacyjne z szacunkiem dla wszystkich struktur i później to wszystko ładnie pozamykać. to można powiedzieć, że to też jest pacjentocentryzm. Tak, to jest pacjentocentryzm, bo właśnie dbamy o pacjenta, o jego funkcję, o jego recovery, o jego po prostu i wszystko jest, nawet to dojście jest pod niego uszyte, tak? I to też jest rodzaj pacjentocentryzmu i to na pewno myślę, że to jak ktoś nas posłucha, ktoś, kto jest na ortopedii, czy właśnie, że ta ortopedia to nie jest ta kość, tylko to właśnie są te tkanki miękkie. To jest operacja na tkankach miękkich. Rodzaj pewnej chirurgii plastycznej, tak? Preparacji Jak kiedyś tkanek. było twardy chirurg, nie? Uwolnienia. Od kości. Zobacz, kiedyś to w ogóle byś nie pomyślał, żeby dojść, zobaczyć nerw strzałkowy, czy nerw piszczelowy tylny, bo po prostu byś się tego bał. To baliśmy się. Jedyna operacja ortopedyczna to było uwolnienie kanału cieśni w kanale nadgarstka i jakby tutaj to tam czasami dobrze było zobaczyć, chociaż też, żeby tylko nie dotknąć tego nerwu. Tak. My te nerwy cały czas dotykamy, przekładamy Tak jest. i to jest normalne. Odwiedzamy je i mówimy cześć, ale później nara. Nerw udowy, nerw kruszowy. Tak? I to nie ma operacji, w której byśmy celowo nie zlokalizowali struktur właśnie nerwowych po to, że odbarczając te nerwy zmniejszasz dolegliwości bólowe. Po drugie, śpisz spokojnie, bo wiesz, że jesteś safe, że jakby jest to... Widziałeś, że on tam był. Cały był. Tak, i jest cały i zmniejszasz zdecydowanie ryzyko powikłań, tak, i komplikacji. Więc to jest bardzo ważne i to rzeczywiście, mówiąc o pacjentocentryzmie i już o operacji stricte, nie można nie powiedzieć właśnie o tym, że dbałości o tkanki i właśnie to toczenie krwi, że my nie przetaczamy każdego pacjenta, bo to też słyszę zupełnie fałszywe i niesprawiedliwe opinie. Czego my się dowiedzieliśmy? Red blood management, tak, że w operacjach elektywnych możesz podawać co jeszcze nie do żelazo. końca potrafimy wszystkim to wytłumaczyć, bo trochę pokutuje poziom 8 poziom odcięcia. Musisz przedarzyć. Tak. Wielokrotnie wypuszczamy do domu pacjentów w dobrym stanie, co jest zgodne z evidence-based, że nawet poniżej 8, że pacjent jest stabilny. Jeżeli ma dobre parametry. I po prostu nie leczymy badania wydruku z drukarki, tylko patrzymy na jego stan ogólny. Do tego ta jakby dynamika tego, że podnosi nam się hemoglobina, możemy wypisać nawet po dużej operacji pacjenta. No i właśnie nawet ten żelazo dożylne, zobacz jak aktywuje układ krwiotwórczy do tego, żeby je po prostu dać wyrzut krwinek czerwonych i to stymuluje szpik kostny. I to działa. Mam nadzieję, że to jest coś, co niedługo opublikujemy, bo mamy już prawie ponad 5 lat po prostu tych lat, od kiedy stosujemy Venofer, tak? I tak naprawdę pacjentów, których toczymy, to są pacjenci po obustronnych zabiegach osteotomii miednicy. To są bardzo rozległe, potrójne. Tak. Mamy z jednej strony osteotomię potrójną, z drugiej pojedynczą, ale tak naprawdę jednostronnym zabiegu pacjent u nas nie wymaga toczenia. No i więc jak najbardziej to jest też taki mit, który tutaj jest okazja, żeby obalić, bo trzeba robić wszystko, żeby nie doszło do toczenia, żeby po prostu w operacjach elektywnych, planowych, ponieważ te krwinki czerwone, no to są krwinki, które są w lodówce przez jakiś dłuższy czas, one są zwyrodniałe. Uszkodzone są. One są uszkodzone już mechanicznie. No to pokazuje bardzo ładnie właśnie, że one do końca nie powodują hiperperfuzji, tylko hipoperfuzję i jakby są potrzebne tu i teraz, jakby rzeczywiście w stanach nagłych, ale w takich elektywnych kwestiach zwiększają ryzyko infekcji w ortopedii i kwestie powikłań, tak? Więc trzeba być bardzo wyczulonym i ostrożnym w tym wszystkim. Dobra, trochę przeszliśmy od konsultacji w jakieś szczegóły toczenia krwi. Tak, ale to są ważne aspekty. I właśnie tak, mówiąc o tym pacjentocentryzmie, to czas jest bardzo ważny, tak? Nie możesz tego zrobić na kolanie, tak? Dlatego my dziennie widzimy około tam 6-7 pacjentów, tak? Którzy, i te konsultacje pierwszorazowych, tak? W takim setupie, czyli to mamy cały zespół, tak? Tak, to wymaga czasu, wymaga jakby
szacunku, że ktoś przyjechał nawet z daleka do ciebie, tak? I po prostu on musiał, niektórzy przez 2 dni po prostu. Z drugiej strony jest zderzenie pacjenta. Mhm. Niektórzy pacjenci, teraz informujemy ich, że może to trwać, ale pacjenci przyjeżdżają do nas z zamysłem, że przyjadą, odbędą konsultację, pojadą. Ale konsultacja nieraz trwa 3-4 godziny, bo widzi fizjoterapeuta, widzimy my, potem jeszcze, nie wiem, ortotyk, rentgeny, jedne, drugie i to trwa 3-4 godziny. Więc to z drugiej strony pacjenta też jest tak, że on spędza trochę czasu u nas. Tak, no tak, dokładnie. No to wymaga wszystko czasu i jak najbardziej to każda minuta jest ważna. Nie jest, jakby uważam, nie jest zmarnowana. Mhm. Więc no jakby ta skoordynowana łapie, szczególnie w tej neurologii, to jest, tak jak mówimy, to jest bardzo, uważam, że to jest istotne i potrzebne są rozwiązania na pewno systemowe. My jako butikowy ośrodek nie mamy nawet prawa wprowadzać pewnie jakichś takich większych kwestii, ale myślę, że możemy być jakimś katalizatorem do tego, żeby wykorzystać to nasze doświadczenie i spojrzenie i doświadczenie rodziców i NGO-sów, stowarzyszeń, które są i mają na to pomysł, żeby właśnie troszeczkę to udrożnić tak systemowo, żeby to było na zasadzie karty takiej DILO w neurologicznej, tak? Mamy w onkologii, które to działa, ten system, mam nadzieję, tak? Ale też ta neurologia wymaga takiej karty DILO neurologicznej, że jest szybsza ścieżka dla pacjenta z neurologią, ponieważ tutaj też ten wiek rozwojowy trzeba wykorzystać, póki jest plastyczność, póki możemy wprowadzić pewne suplementy i zamienniki po prostu enzymatyczne. Ja myślę, że bardziej to jeszcze jest potrzebne, żeby to było w jednym miejscu dla tych pacjentów. Tak, bo dostęp do niektórych rzeczy jest. Lepszy, gorszy, szybszy, wolniejszy, ale nie ma tego w jednym miejscu, gdzie pacjent ma już wszystko załatwione i ktoś go poprowadzi. Skąd taki rodzic? Ja nie wiem, spędzamy w tym 9 lat, ale jak urodziłoby mi się takie dziecko, to skąd ja mam wiedzieć, gdzie ja mam pójść, co mam zrobić, jakich widzieć specjalistów. No ktoś mi powie tu, ktoś mi powie tam, jakiś inny rodzic mi podpowie. Na forum, jakiś forum, ktoś tam, tak? To chodzi o to, żeby ten pacjent w atmosferze zaufania wiedział, że ty mu pomożesz i przeprowadzisz przez odpowiednie kroki. Bo nie wiedzą ludzie. Oczywiście większość naszych rodziców to wie więcej niż jakikolwiek gdzieś pojedynczy specjalista, bo oni już to wszystko przeszli, ale czemu? Bo oni się nauczyli na swoich błędach. Ale tak? wiesz, nawet na przykładzie moim, ja miałem sytuację rodzinną, gdzie znalazłem się jako nie tyle co lekarz, ale też pacjent. I byłem całkowicie sam w tym, nie wiedziałem kompletnie. I to takie jest paraliżujące, bo niby skończyłeś te studia, masz jakąś wiedzę medyczną, ale to jeżeli ja się z tym nie umiem odnaleźć, Tak. to jak ktoś, kto nawet nie ma wykształcenia medycznego, który pierwszy raz dostaje diagnozę, jak on ma sobie z tym poradzić. Ja w ogóle nic tego nie wyobrażam, tak? Bo wiem, co ja musiałem przejść i jak ta ścieżka wyglądała. Więc to wymaga takiej właśnie... Mi się wydaje, że tutaj na pewno nowe technologie, AI, rejestry, gabinet Gov, tak, to wszystko właśnie sprzyja temu, że będzie ten dostęp jaśniejszy, koordynatorzy na przykład opieki onkologicznej, z którymi się też miałem styczność, to fajnie, to działa już jakby w służbie zdrowia też. Działa, ale to też by trzeba przenieść na inne. To wymaga też właśnie rozszerzenia, uważam, tak samo o takie kwestie jak neurologię dziecięcą, czy nawet ortopedię dziecięcą, tak, w tych wadach rzadkich, wadach właśnie wrodzonych i tak jak my to robimy to tak trochę, po prostu żeby wywiązać się, tak, z tego, że mamy pomysł, że mamy ciągłość leczenia, tak, ten nasz plan życiowy dla pacjenta wprowadzamy. Ale mówimy o Polsce, bo mówisz tutaj, ale pacjentów mamy teraz już ponad połowę pacjentów zagranicznych i widzimy, że to też działa podobnie za granicą. Ci pacjenci słyszą albo na forach, gdzie mają pojechać z dzieckiem, tak. Albo w ogóle jaka jest diagnoza. Gdzieś tam się po prostu poszukują na własną rękę. Te systemy gdzieś tam w tych państwach są również niewydolne. Już nie mówię o Afryce, ale europejskie państwa. Mamy pacjentów z różnych krajów, nie wiem, Włochy, z Malty pacjentów, czy... Nawet Niemcy, Belgia, Holandia, tak? Z Hiszpanii jest mało.
Hiszpanii A nie ma teraz dużo. ostatnio mi powiedzieli, że Hiszpania jest takim właśnie, gdzie jest bardzo dobra opieka państwowa Tak, właśnie. I ten to system jest jakoś, system. ale no nie mamy rzeczywiście z Hiszpanii dużo pacjentów, ale nawet no, zachód Europy również. Tak, tak. Ale mówimy tutaj no, o rzadkich sytuacjach. Kwestia, Tak? no, To dokładnie. są choroby rzadkie plus deformacje kończyn plus neurologia, więc to są sprawy dość takie no, wysoko specjalistyczne. Ale w tych państwach to również pacjenci przyjeżdżają jakby bez pokierowania. Na własną rękę znaleźli nas. Tak? Znaczy właśnie to, co powiedzieli, że to powinno być jedno miejsce i to nawet nie tak, że to każde województwo ma swój ośrodek do leczenia deformacji, tak? Tylko rzeczywiście to powinno być miejsce, które jest powiedzmy na część wschodnią i zachodnią, załóżmy 2 ośrodki takie, żeby była jakaś konkurencja, bo konkurencja jest bardzo zdrowa i potrzebna. I weryfikacja. I weryfikuje to wtedy. Więc muszą być 2 jakby rzeczywiście ośrodki, które gdzieś tam ze sobą rywalizują, bo to w kwestiach zdrowej rywalizacji. Ale mam takie wrażenie, że każdy teraz szpital chce po prostu leczyć choroby rzadkie, być po prostu super specjalistycznym i taka jest trochę samowolka, tak? I każdy chce leczyć na swoją rękę, tak? I to robi się ta turystyka medyczna. A też odgórnie, gdyby to tak poukładać, że rzeczywiście jest ośrodek A i B, zbieramy te wszystkie specjalności, jakby oni są niezależne od siebie, mogą gdzieś tam nawet siebie opiniować nawzajem, jest weryfikacja, jest transparentność i jest przede wszystkim no, wgląd na koszty, tak? Na wydatki finansowe, tak? No bo ale to mówię, no to już jakby ktoś, kto jest nad nami, powinien na to spojrzeć tak globalnie, który ma więcej danych i więcej jakby możliwości. My nie mamy okazji o tym decydować. Myślę, Tak. że może i dobrze, bo to też jest odpowiedzialne i trudne. Ale co jeszcze u naszych pacjentów? Albo jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało? Ja bym chciał dodać to, że to, co stworzyliśmy, to jest żywy organizm. Cały czas wprowadzamy zmiany. Tak. Więc Jedyne, ewolucja co u nas tego... jest pewna jest zmiana. Zmiana jest pewna, więc tutaj stałości nie ma i zmieniamy, tak żeby jeszcze bardziej wychodzić naprzeciw temu pacjentowi naszemu. Więc zmiany będą, więc pewnie to się będzie dalej zmieniać i jeszcze będziemy bliżej rodziców, rodzin i dzieciaczków. Podsumowując, Tomasz, mi się wydaje, że chyba należy też tutaj ukłonić się do naszych pacjentów, rodzin, mam, tat, dzieci, którzy jednak są z nami i mamy pacjentów już długoletnich, którzy jednak jakby trwają przy nas. O tym ten odcinek jest właśnie, że mówimy o pacjencie w centrum, Tak, ale też o całej jego rodzinie. Tak? dokładnie, o rodzeństwie. Rodzeństwo, dziadkowie często przyjeżdżają. Tak. Także bardzo dziękujemy wszystkim, którzy opiekują się naszymi pacjentami. Często to jest żona, mąż, tata, mama, którzy są zawsze i pomagają, bo to też jest to wsparcie bardzo ważne. Dziękujemy wam za to, że jesteście z nami. I mam nadzieję też, że chętnie będziecie nas oglądać, żeby trochę poznać nas od trochę innej strony niż tylko tej gabinetowej i szpitalno-operacyjnej. Taki jest zamysł tego kanału, żeby właśnie troszeczkę... Więc piszcie w komentarzach, o czym byście chcieli, żeby usłyszeć z naszej strony. Mamy nadzieję, że oglądanie tylko nas was nie znudziło. Wprowadzimy tutaj małe zmiany i goście będą z nami rozmawiać o nowych rzeczach, które mam nadzieję, że się spodobają. Pacjentocentryzm od strony może innych osób. Dziękuję bardzo, do widzenia.